Słyszycie to? W takich warunkach tu się nie da spać. Ja wiem, że wy tego nie widzicie, ale w takich warunkach będzie nam ciężko tu zasnąć. No i mamy pierwszą awarię. Będę na filmie. No, stary. Bywa. Ale burza była taka... Ale była. Ja to widziałem tą burzę. I nie będę cię, nagiego cię nie będę kręcił. Nie, Znowu z partyzami. Nagi jest tylko król. Markizą, nie? Co? ale miazga. Czy stałeś pod markizą? Bo wylewałem wodę, bo mi się balon zrobił. Nie, ulewa była sakramencka. Wiesz co się stało? Za dużo się Tak, zebrało wody. tak, no. Za mały był. Z jednej strony za mały skos. No. Ale trudno, coś zrobić. Ty, ale wiesz co, to jest taka nauka dla wszystkich, tylko taka nauka strasznie drogo kosztuje. No tak. Bo że trzeba duże skosy robić. Mimo wszystko duże skosy, ale nikt się nie spodziewał. Ej, zobacz, szczerze, do drugiej w nocy wszyscy balowali było super. Cieplutko, elegancko, a burza się zerwała z samego rana, co? Z samego rana. Wiesz, skakałem z łóżka od razu. Po prostu brak. A co, słyszałeś coś? 15 sekund mi brakło, bym ją uratował. Słyszałeś? Wszystko słyszałem, nie? O ja cię sunę, o kurczę. 15 sekund. Ja już byłem tutaj przed wyjściem. No. Po kostki było. Kosztowna nauka, ale słuchajcie, wiemy, że trzeba duże skosy robić, od razu robić duże skosy, nauczyć Ale się były. robić. Ja miałem tak samo i Duże zatankowało mi skosy. balon taki zrobiło, że też. Nie, im większy skos, tym ci nic nie zatankuje, no tak jest prawda. Oni No. mają w poziomie, słuchaj, oni mają... Zobacz, ci nie zatankuje tutaj nic No bo na ja tym mu w nocy skosie. opuszczałem. No? No. A i widzisz, No. no i dobra, no i tak robić skosy, No. tak? I tak robić skosy teraz, jak opuszczone. Jestem! Cześć! Dlaczego jest spadek zrobiony na makizie? Cześć Ksymenka! Cześć Tomasz. Ja ci powiem, szacunek dla ciebie za ten spadek, o którym ja się wczoraj pytałem. Ja już teraz wiem, tak, teraz naocznie się przekonałem. No, ja ci powiem. I my zdaliśmy na szóstkę, tak. a tam chyba będzie pała. Ej, ja ci powiem, tak, nauka bardzo drogo kosztuje. Tak, no niestety, za No, naukę trzeba no. płacić. A najlepiej uczyć się na własnych błędach. Trzymany wszystko No w nie, kochana, najlepiej uczyć się na cudzych No błędach. ale niektórzy nie wyciągają wniosków, chciałam ci powiedzieć. No, witajcie, witam was, jak już wiecie, z zlotu Northside Block. Słuchajcie, zaraz się zaczyna główna impreza, przebieranki, tak, będziemy się przebierać. Lesiu jak zwykle chodzi ze swoim artefaktem, ale... Pozdrawiam. Lesiu jest z Kielc, także to normalne. W A, Kielce, bo tą gumę mam, tak, pamiętam. i ma założoną gumę na to, także jest ok, wszystko jest ok, a chłopaki z Kielc chyba tak mają. Ja całej relacji, jak tutaj jest od A do Z wam nie pokażę, bo naprawdę transmisja leciała u Bandich, Bielski Karawaning, Zibiego, no i jeszcze może ktoś, to ja wam tutaj podpiszę, więc faktycznie można było powiedzieć, że z każdej strony ta impreza, która tutaj się odbyła, była zrelacjonowana, ale klimat jest naprawdę rewelacyjny. Taka fajna przebieranka w Wikinga, zresztą zaraz zobaczycie, bo ja wam to pokażę. Ogólnie zaczęło się tak zwanym powitalnym ogniskiem, gdzie było przywitanie o 18:00, taki wieczorek zapoznawczy. Ja tam do końca nie mogę tego pokazać, bo była degustacja alkoholi na tym wieczorku zapoznawczym. Degustacja alkoholi polegała na tym, że Daniel ogłosił konkurs. Każdy mógł przywieźć produkt przez siebie wykonany, który ma jakiś woltomierz, po prostu który najlepiej smakował, ten po prostu wygrywał konkurs. No i mieliśmy tak zwaną degustację. No dobra, powiem pięknie. Było jedno wielkie chlanie i trzeba było wybrać, która było najlepsza. Zabawa była przednia, także wieczór się mega udał, wszyscy się zintegrowali. No i potem rano była jedna wielka niespodzianka, dlatego że przyszła na samego rana, jak jeszcze wszystko spało, może o 5 rano, może o 6 rano, burza, gradobicie, błyskały się pioruny, strzelało i lało tak mocno, że były straty. No niestety Adaś z Bielskiego Karawaninku stracił swoją roletę. Roleta miała zły kąt, za wysoko była ustawiona, woda się zbierała, no i ta bańka, ciężar wody złamał roletkę. No,
Adaś trochę popłynął, ale no życie, nauka kosztuje. Ja to się uczę na cudzych błędach, nie swoich. No ale szkoda i ja teraz zawsze będę mówił wszystkim, kogo zobaczę, duży spad w rolecie, bardzo duży spad. Ta woda ma po prostu spływać, a nie, że roleta prawie że równo, a jeszcze dzień wcześniej Ksymenę się pytam, ty Ksymena, a co u ciebie taki duży, olbrzymi spad, tak? I mówię, no o co chodzi, że ty masz taki spad? No i dzisiaj już wiem, dlaczego Ksymena miał taki duży spad i faktycznie spad ma być, no nie wiem, czy to widać tutaj, taki jak na tym kamperze, co tam jest. No taki powiedzmy, to jest prawidłowy spad. Ta woda ma się zlewać, nie ma prawa się zatrzymać. Tutaj dzisiaj się dzień już zaczął taką typową norweską pogodą. Z jednej strony to spoko, bo jak nie ma takiego żaru z nieba, to jest, że tak powiem, wena. Była prezentacja, było zbiorowe gotowanie zupy rybnej, no przepyszna zupa rybna, przepyszna, zarębista, olbrzymia, można było się po prostu na nią załapać. Były prelekcje, Aga i Daniel prezentowali, że tak powiem, już te 5 turnusów. Ja miałem tego farta, że miałem do czynienia z 3 z 5 turnusów i jakoś tak wyszło. Fajnie. Były właśnie różne fajne gagi, takie nigdzie nie publikowane z wydarzeń, które były na internecie. Później, że tak powiem, zaczęły się konkursy, między innymi konkurs przeciągania liny. Kawał fajnej imprezy. Ja wam powiem, emocje były niemiłosierne, naprawdę. To ja powiem szczerze, to była naprawdę prawdziwa rywalizacja, taka męska, wikingowa rywalizacja w tym konkursie. Jest duże prawdopodobieństwo, że już o wszystkim wiecie, bo oglądając właśnie wcześniej te kanały, co wymieniłem, to już po prostu żeście to widzieli, a ja się tylko powtarzam, dlatego że późno publikuję ten film. Zdaję sobie z tego sprawę, że musiała przejść cała Norwegia i jeszcze coś tam po drodze i dopiero ten film trwał, ale w każdym bądź razie kto tam jeszcze nie widział albo ma sobie ochotę przypomnieć, jak to było, albo zobaczyć, jak to wyglądało z naszej strony. Także teraz się zbieramy na konkurs króla i królowej wikingów, gdzie będą przebieranki. I ja to po prostu nie przebrałem się za wikinga, żeby nie było, ale tu jak wam pokażę, jacy są wikingowie, to powiem szczerze tak, nawet jakbym się chciał przebrać, to by mi się było wstyd wyjść i zobaczyć, bo tam są prawdziwi, oryginalni wikingowie, zaraz się przekonacie. Uwaga! Nasza reprezentacja wikingów gotowa na zawody. Słuchajcie, pogodę jak wiecie mamy norweską, bo właśnie taka w Norwegii obowiązuje, więc tutaj nic nie zmienia. Mamy samych wikingów. Tomaszu, czyli ty nie byłeś w Norwegii? No to Jak taka pogoda obowiązuje w Norwegii, czyli nie byłeś w Norwegii? No byłem, ale też taką miałem. I teraz tak, robimy grupowe zdjęcie. Wszyscy... Daniel mówi, jak się ustawiamy, bo faktycznie będzie grupowe zdjęcie. Ja mam nadzieję, że uda mi się pokazać jak największą ilość wikingów. Może, że tak powiem, kto się rozpozna, to pisać, w którym rzędzie stał, tak? Zobacz. Gdzie jest mój mąż? Zobaczcie, ja tu... Uwaga! Uwaga na taśmę, ja tu szybko tutaj przejdę, pokażę jak to wygląda. Dobra, ja już tu siadam. No i mamy niedzielę, niedzielny poranek. Jest cieplutko, bardzo fajnie. Niedzielny poranek. Słuchajcie, jest prawie, że 11 dochodzi. Tu zaczyna się pomału życie w naszej wiosce. Chłopaki znów rozkręcili ognisko z samego rana. A dlaczego dziś z samego rana, nie z wieczora? No bo tak naprawdę po obiedzie już będzie koniec naszej tej fajnej imprezki. No i jest takie wyciszenie, dlatego dziś zaczynamy świętowanie rano. I to jest taka niedzielna, poranna cisza. Pierwsza moja niedziela bez awantury. Zobaczcie, tu mamy Leszka. Kto nie zna Leszka, to musi koniecznie poznać. Tu Szczepan, że tak powiem, Szczepan to jest mistrz kuchni, jeden z najlepszych kucharzy w Polsce. Właśnie jest w akcji, ale co dobrego zrobi, to potem się dowiemy. Jak już wam pokazywałem, jeszcze poranne ognisko,
bo po prostu poranna kiełbacha. Co ty Dobra, co prezentujesz? Aha, to jest to palenisko takie turystyczne, tak? No i właśnie Aga pozbierała pierwsze zapisy na Lofoty. Ja tak myślę, że zanim w ogóle ogłoszą, że jadą na Lofoty, to lista już będzie zamknięta. Ponoć ma być 2 grupy, ale to się okaże, bo z tego co tutaj wyszło, to już jest 1 grupa wpisana co najmniej na listę. Pomału wszystko dobiega końca, jak to wiadomo, no fajnie było, no ale się kończy, ale już żeśmy się dowiedzieli, że za rok znów się spotykamy, tak, za rok znów jest zlot. Słuchajcie, to był zlot z okazji zakończenia sezonu w Norwegii. Z tego co właśnie przyszło do wiadomości, to w Norwegii teraz będą 4 sezony. 2 sezony na Lofoty i nie, chyba 6 sezonów. Dobra, jeszcze nie wiem, ale się dowiem. No na razie nie nakładam, dokładnie. To masz wszystko. Ja mam miks. Jest przepyszny. Coś tam wziął, stary. Ej, wszystko. Stary wziął wszystko. Lec do wczoraj. Ja bym się chciał wyprowadzić, ale żona nie chce. Pycha. No. Szczepan, kapustkę. No po prostu kapustka. Ale nie będziesz żałował nawet, wiesz. Fajne koszulki. Fajne, bardzo fajne mamy. Wiesz co, ja ci powiem tak, fajna, bo mam taką. No, ja tak myślę, Tomasz, że masz. Impreza u Northside'ów dobiega końca, ale z takich ogłoszeń duszpasterskich to za rok znów się tu spotykamy, tylko teraz zobaczymy gdzie, no bo szczerze to chyba będzie za mały kemping na przyszłoroczny zjazd. Teraz było ponad 70 drużyn, proszę, nasz Concorde już właśnie odjeżdża też. Concordami na Norwegię nie jeździmy, można, ale nie jeździmy. Bardziej takie jeszcze Kartago przejdą, a my, słuchajcie, pakujemy się, no i lecimy na Korsykę. Zatankowaliśmy paliwko do pełna. Skręć w prawo w ulicę Piotrowicka, następnie skręć w drugą ulicę po prawej. Zatankowaliśmy gaz do pełna, wyznaczyliśmy kierunek na Livorno, bo tam mamy Skręć prom. w prawo w ulicę Piotrowicka. Stamtąd wypływamy, przed nami 1300 km, trasę mamy wyznaczoną przez Czechy, Austrię, no i Włochy. Słuchajcie, Na winietka. drodze A4 zgłoszono budowę. Podróżujesz najszybszą trasą. Winietka na Czechy wykupiona jednodniowa. Na Austrię żeśmy kupili sobie tą dłuższą, taką dwudniową, bo nie wiemy w jakim tempie przejedziemy. Niestety jest już dość późno, bo wyjeżdżamy o godzinie, słuchajcie, 19, więc na wieczór wyjeżdżamy. Zobaczymy dokąd dojedziemy, ale liczę mocno, że uda nam się przynajmniej do Austrii dojechać, więc zobaczymy. Paliwka w baku mamy na 800 km i z tym będę chciał przejechać Austrię, żeby nie tankować w Austrii. Tam jest najdroższe paliwo jak na trasie, ale no zobaczymy jak to będzie wyglądało. Postaramy się jechać w miarę ekonomicznie, nie śpieszymy się tak za bardzo, więc nasza prędkość nie będzie taka, że on będzie palił jak smok. Bardziej będę starał się jechać tak, żeby spalił 9 litrów, może 8 litrów. Naprawdę sporo różnych fajnych modeli dostosowanych do różnych naprawdę przeróżnych potrzeb, więc dobrze, że będzie ma tutaj na Karawansa. The next day.
Witajcie, witajcie. Z samego rana jest bardzo wcześnie, bo parę minut po 7 jeszcze tu mocno słońce nie wstało. My jesteśmy na takim parkingu z Park Ferney, który miał 5 gwiazdek i faktycznie jest super. No bo słuchajcie, to jest parking przy boisku. Zobaczcie, tu mamy piękne, olbrzymie boisko. A tam stoi Benek, tam w dali, bo ja chciałem wam pokazać. I teraz parking jest przeolbrzymi, puściutki, cisza, ale mieliśmy takiego dzisiaj, nie wiem jak to nazwać, pecha. No nie, no pecha nie mogę nazwać, ale po prostu pan przyszedł do pracy 7:01. A myśmy zatrzymali się przy tej górce. Na całym parkingu, który jest wielkości boiska, musieliśmy się w nocy zatrzymać przy tej górce i pan od koparki 7:01 wjeżdża. No mieliśmy pobudeczkę, no muszę powiedzieć mieliśmy. No dobra, no ale co zrobić? Jesteśmy w trasie, ja wam zaraz dokończę co było i co będzie. Także już wiecie, dlaczego w nocy nie wybiera się spania na dziko, bo rano naprawdę można się zdziwić. Ja powiem, że to już nas nie pierwszy raz. Raz żeśmy sobie stanęli przy kanalizacji i no inaczej, 2 razy rano przyjechała szambiarka o 6 rano i sobie szambo wypompowywała z kanału, przy którym żeśmy stali. Także już takie doświadczenia są za nami i ja powiedziałem, że zawsze gdzieś tam do godziny, do 18 musimy znaleźć to miejsce, żeby sobie to tak popatrzeć, żeby rano nie było niespodzianek. My teraz już, jak widzicie, przebijamy się przez Wiedeń. Liczę na to, że dzisiejsze chyba 450 km odcinek przez Austrię uda nam się dzisiaj pyknąć i już byśmy gdzieś tam we Włoszech sobie szukali popołudniowego odpoczynku. Zobaczymy, gdzie się rozbijemy, bo tak naprawdę to fajnie by było jeszcze sobie coś po południu we Włoszech już zaliczyć. Gdzieś sobie pospacerować, może pierwszą pizzę włoską zjeść. Także jak przebijemy się przez Austrię, to będziemy sobie szukali na spokojnie spanka, tak żeby jeszcze miły wieczór gdzieś spędzić. Mamy taką małą przerwę śniadaniową, będziemy jedli śniadanko zaraz tego, ale ja wam chcę pokazać, co mamy nowego. Zobaczcie, Benek dostał nowe buciki. Tak wyglądają nowe buciki Benka. Dosyć szerokie i dlatego trzeba było tutaj poszerzać, więc Benek trochę teraz inaczej wygląda. Muszę powiedzieć, że pasują do niego. No już nagle taki męski się zrobił. No mam je od tygodnia, więc niewiele mogę powiedzieć, ale powiem wam już tak mi się wydaje, jak tą Sardynię zjeździmy, to na autostradzie są cichutkie. Nie słychać ich, jak to mówią, bo to są ateki, jak wiecie. Na autostradzie ich nie słychać, więc na razie jestem na dzień dobry zadowolony, a jak będzie dalej, to wam powiem. I teraz słuchajcie, co jeszcze? Mamy nową, że tak powiem, podłogę w Benku. Mamy nową podłogę, zobaczcie, o proszę, fajnie. Cyk, na rzepik. Jest. Tu mamy wykładzinkę i teraz tak, to jest z firmy Max Dywanik i to mamy całą podłogę tutaj zrobioną. Ja wam pokażę, może jak będzie lepsze światło. Dobra, jak będzie lepsze światło, to ja wam pokażę, bo na całej długości podłoga jest zrobiona. A ja wam powiem, jak to było. Oglądałem u Maria Jacaka na kanale, że sobie zrobił taką fajną podłogę w firmie Max Dywanik. I ja mówię, dlaczego nie? Też zawsze chcieliśmy, ale nie było jakoś tak weny na to wszystko. No i pojechaliśmy do firmy, umówiliśmy się z nimi. No i to jest tak, że pan wpada do środka, skanerem przelatuje, robi skan całego wnętrza, potem idą na ploter, wycinają to na ploterze. Wszystko jest tak elegancko dopasowane. Mam tutaj, dostałem wycieraczkę jedną, drugą. O, klapek leży.
klapki nie dostaliśmy. A, właśnie, zobaczcie jaki fajny gadżet. Zobaczcie jaki genialny gadżet, prawda? Super. Takie bardzo proste, a takie fajne. Adrianka mówi, poodkurzajmy to. Tak, ja wiem, no trochę się nosi, jak widzicie, ale nasz odkurzacz już jest. No i dobra, uwaga, będzie prezentacja naszego odkurzacza w akcji, żeby nie było, proszę. No i teraz powiem wam szczerze, odkąd mam podłogę, to nawet nam się odkurzacz przydał. No tak wcześniej, tak, no i chce mi się odkurzać faktycznie i powiem wam tak, chodzimy jak widzicie cały czas na bosaka, już nie musimy nakładać papciów, papcie zostają właśnie w tych trzymadełkach. Tu są Adrianki trzymadełka, tu są moje trzymadełka, a my tego szybkie 2 ruchy odkurzaczem. O, i już jest czyściutko, elegancko, ale ja wam powiem, wyjście spod prysznica na tą podłogę, no masakra, petarda. To w ogóle, no bosą nogą przez cały czas. Zobaczymy jak to nam wyjdzie utrzymanie, no bo jedziemy na Sardynię, jak wiecie, na piaszczysty teren. Wystarczy wytrzepać sobie, cyk, 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 włożyć tutaj, już jest pierwsza warstwa zrobiona, a druga warstwa ta jest taka, że się w nią wycieramy, bo wiecie, jedna wycieraczka zawsze idzie na zewnątrz, czyli ta będzie szła na zewnątrz, a ta wycieraczka jest taka, żeby sobie tu nóżki powycierać, czyli u nas to się odbywa teraz o tak, wycieramy nóżki, ale tak sobie ściągamy na tym dywaniku i sobie w ten zarębisty nowy gadżet sobie tutaj wkładamy. Coś ci pomóc? Nie, idź, jedz. Dobra, ja mam jedzonko. Dziś Adrianka ugotowała zupkę pomidorową, także bardzo szybko. Czy ja mogę dostać śmietanę, łyżkę śmietany? Bo jestem taki śmietankowy gość, ale nie no, kupimy sobie śmietanę we Włoszech. Aha, że we Włoszech nie ma śmietany? Już jesteśmy we Włoszech. Za nami, wiecie co? Ja wam już powiem ile. Za nami jest 916 km, a my jesteśmy na wysokości teraz w Wenecji i musieliśmy się zatankować. No i zobaczcie, mam piękne espresso. Ono jest jak na parsek, no na 3 palce, tak? Na 3 palce. Takie włoskie, eleganckie espresso. No i włoska pizza taka na szybko. My jeszcze będziemy jechać, ale to dosłownie właśnie taki... Oha, jaka akcja, zobaczcie. To jest włoskie espresso. O. Nie dość, że taki malutki kubeczek jak na parstek, to jeszcze na dnie. Ale powiem wam, tak kopię, że ja to dzisiaj naprawdę... Chodzi o to, że kawa nam się skończyła. Jutro będziemy ogarniać zakupy, zobaczymy. A teraz tak na szybko, no i szukamy przystanku. Więc jemy taką pseudo włoską pizzę, dlatego że ona jest po prostu ze stacji benzynowej kupiona na szybko. Nie no, powiem wam, taka na szybko, a jestem ile zaskoczony, bo ta kiełbacha tutaj jest mega ostra, to dosłownie z chili chyba. Lubię ostre rzeczy. No i mamy kolejny mały przystanek na trasie w ramach śniadania. Zaraz będziemy jedli pyszne śniadanko, no pyszne, bo Adrianka już tam go robi z tyłu. A ja wam pokażę jeszcze jeden gadżet, który zapomniałem wam pokazać. Zobaczcie, to coś. Z tej strony wam pokażę. Genialne zamontowanie. Jest tutaj przykręcone. To jest zrobione na drukarce 3D. I to mam bardzo fajne dwie funkcje. Dlaczego? Bo jedna funkcja, można trzymać telefon komórkowy. Jak nie macie go gdzie trzymać, to zobaczcie, fajna sprawa na telefon komórkowy. O.
idealnie tutaj wchodzą nawet te największe telefony. Dobra, tir jedzie, to sobie tutaj przymknę. U mnie to tak akurat wchodzi, że prawie na styk. Zobaczcie, no mam prawie na styk. U mnie to jeszcze chwilę by się to nie zmieściło, bo przez ten dzynzelek tutaj wystający. A druga funkcja, no najlepsze trzymadełko na świecie na kawkę i napoje. Więc u mnie się to zgrało idealnie. No i Adrianka też dostała u siebie takiego samego i ona wreszcie ma gdzie trzymać telefon komórkowy. Jest naprawdę zadowolona z tego urządzenia i ja wam powiem, druk 3D na internecie bez problemu. A ja teraz idę jeść. Słuchajcie, jajuwa, focaccia już żeśmy dorwali we Włoszech, czyli mamy włoską focaccię. No i słuchajcie, majonez kielecki. Ja mam do was pytanie, jesteście team kielecki czy winiary? Bo my w domu jesteśmy podzieleni. Ja jestem kielecki, a Adrianka jest winiary. Ja wcinam i lecimy. Adrianka się dosiadła, ale zobaczcie, ona nie ma focacci. Dlaczego? Bo Adrianka nie je pieczywa. Ja przyznaję szczerze, no jeszcze muszę mieć pieczywo, ale też z tym walczę. We Włoszech warto mieć tą swoją końcówkę taką, jak widzicie, bo nie wszystkie kraniki mają końcówki, więc ja wam powiem, że warto wozić je. Ja to mam cały asortyment tych końcówek, żeby nie było, ale to jest, ja to nieraz po dwie potrzymam w zapasie. Zobaczymy, czy poszło. No, powiedzmy, poszło. No dobra, jeszcze raz, poprawka. No, widzicie, trzeba. Jakiś gwint jest, tak krzywo poszło krzywo. Dobra, od nowa. My się tu teraz tankujemy, więc przerwa na tankowanie. A jak wam powiedziałem, nie wszędzie woda jest. Z racji tego my mamy jeszcze tutaj sztywny zapasik 20 litrów, więc 100 wchodzi, a tu jest rezerwa 20-litrowa, która bardzo nam jest potrzebna. Dobra, to tu się robi woda, a jeszcze se kota ogarnę. Okej, kot ogarnięty. Jak to tam idzie? 37, no nawet widzę. Adrianka tutaj szybko robi naczynka. Tak widać, że jednak ja zmywam, nie szybciej. Tak, jak ja nie zmywam, to Adrianka zmywa. O, ona robi naczynka, dlatego że od razu sobie wodę uzupełnimy i tego, więc będziemy mieli wszystko pomyte, szarą zrzucono, woda zatankowana i będziemy mogli lecieć w stronę promu. Już schowałeś wąż? Tak, już po wszystkim. Zjedliśmy, serwisik zrobiony, wodę żeśmy zatankowali, a teraz lecimy do Lucca. Wy na pewno tej Lucca nie znacie. Myśmy byli raz bardzo dawno temu, strasznie nam się spodobała, więc na pewno chcemy was nią zarazić, bo jest to cudowne, małe włoskie miasteczko. Czasami się zaraz przekonacie. No niestety miasteczko Lucca, na którym chcieliśmy być, no nie udała nam się wizyta, dlatego że mocno tu się rozlało, a nie dość, że się mocno rozlało, to jeszcze wszystkie te miejsca takie... Prawda pierwszym zjazdem na Viadelle Città Gemelli. Wszystkie te miejsca, gdzie mogliśmy legalnie zaparkować, nie bojąc się tego, no są zajęte, tak? Czyli nie ma miejscówek takich blisko centrum, które nas interesowało. No i powiem tak, niestety zmykamy sobie do Livorno. Tam jest słońce. Chociaż jak widzicie, tutaj się już przebija słońce.
Więc pewno za chwilę, jakąś godzinę, tu też by było przyjemnie, ale nie mamy gdzie stanąć. Nie mamy gdzie stanąć, a ja tak na razie nie mam zaufania do parkingów we Włoszech, tych w miastach, tak? Bo za miastem jak najbardziej mam zaufanie, ale w centrum miasta taki parking, mimo wszystko gdzieś do tego podchodzę bardzo ostrożnie. No, musicie pamiętać o tym, że jak się we Włoszech jeździ, to bardzo często autostradami płatnymi, no i tych odcinków jest trochę tych płatnych. No my łącznie przez całe Włochy, jak żeśmy wjechali od Austrii tutaj do Promu, to żeśmy gdzieś spłacili w sumie jakieś 40 euro łącznie, tak? No. A teraz już Wam pokazuję, na jakiej zasadzie to działa, tylko się oczywiście za daleko sobie stanąłem. Więc tak, bilecik mu muszę podać, o tutaj bilecik, on sobie tam połknie bilecik, tam mi powie 4 euro i teraz chyba tutaj, tak? Jest? Powiedz, że jest. O kurczę. Łomatko, widzicie? No tutaj nie działało zbliżeniowo. My już jesteśmy w porcie, teraz będziemy szukać. O, tam stoi Mobi, którym żeśmy płynęli na Sardynię, a tutaj stoi nasz Ferry Corsica, bo my chyba, ja muszę to sprawdzić, ale my Corsiką płyniemy, tak? Teraz jedziemy na Camperplatz się ustawić. Mam nadzieję, że będą wolne miejscówki na Camperplatzu. Jak będą wolne miejscówki, to lecimy na miasteczko. No i stanęliśmy na Camperplatzu. Camperplatz jest na full załadowany. Wszędzie są, że tak powiem, miejsca, a myśmy się do tego wycisnęli, jak widzicie, z boku. Malutki Camperplatz, ale lepszy taki jak żaden. Tu prawdopodobnie jest duża rotacja, bo tak naprawdę oni tu wszyscy czekają na prom, tak? Jak prom odpłynie, to pewno tu się przyrotuje, tak? No bo wątpię, żeby tu ktoś sobie przyjechał, żeby w porcie stać. A dzisiaj są też promy chyba o 22, więc liczę na to, że coś się tu zwolni, bo my niestety, ale do jutra musimy tu przykoczować. Idziemy, że tak powiem, na centrum Livorno zobaczyć, można powiedzieć, 1360 km za nami, a teraz na pizzę. Uwielbiam Włochy. Jeśli chodzi o Włochy, to już jest fajnie. Każdy se parkuje jak chce, byle był kawałek przejazdu. Jest wolny lufcik, samochód się zmieści, parkujemy. I to jest właśnie taki luz prawda? No a teraz my sobie pochodzimy, bo widzę, że miasteczko jest ładne. Mało znane, bo wszyscy traktują Livorno jako, że tak powiem, port, w którym siadamy na Sardynię czy tam na Korsykę. Ale nie wiem, no kto z Was był w Livorno, żeby sobie tak pospacerować i pozwiedzać? Łódków jak w Wenecji. Powiem Wam, że tak, żeśmy się zgubili w Livorno, ale w sumie nawet nam to pasuje, to zgubienie się, bo fajnie, że tak powiem, się tutaj gdzieś spróbować odnaleźć w tym miasteczku. No jest godzina już tak po 19, więc zaraz będzie zachód słońca, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jest dzień kolejny, za chwilę wypływamy, zaraz ustawiamy się w kolejce do przeprawy promowej. No, zobaczcie, jesteśmy teraz tutaj na serwisie, tak? Więc na ostatnią chwilę jeszcze sobie robimy
serwisik na tym camper parku i powiem Wam tak, o ile rano, czyli godzina 12, on jest puściutki, to po południu będzie zajęty. Z takich ciekawostek powiem Wam, że zauważyłem, że chyba co drugi camper, którego gdzieś tam widzimy, może co drugi przesadzam, ale co trzeci wiezie ze sobą skuter. Naprawdę według mnie za 3 lata to już chyba każdy będzie miał przyczepiony skuter zamiast rowerów do kampera, tak? Serwisik ogarnięty, a teraz już w kolejce na prom, więc została nam taka godzinka do wypłynięcia. Bardzo ciekawe, czy wypłyniemy, że tak powiem, o czasie, ale chyba tak. Ale kapitalny sprzęt. No muszę powiedzieć, że nieźle to jest rozwiązane z tymi przyczepkami. Udało nam się dopaść stoliczek, a mówię dopaść, bo to nie jest takie proste. Słuchajcie, zobaczcie, wszystko jest zajęte. Można powiedzieć, że cały statek jest na full, dlatego że nawet taki Polak przyjechał na ten kemping i powiedział, że nie było miejsc już na dzień dzisiejszy. No to tak akurat chciałem sobie zaklepać miejscówkę z prądem, no ale no niestety jest, tu jest gniazdko w tym miejscu. Chciałem sobie zaklepać miejscówkę z prądem, ale no widzicie, no braliśmy co było, a nie, że miejsce koło prądu. Przejdę się tak szybko zobaczyć po statku, co tu słychać, bo przyznaję szczerze, że tym żeśmy jeszcze nie płynęli. Do tej pory głównie Mobi żeśmy płynęli. No promy są mniej więcej takie same, ale tu jest fajne miejsce na kontakty. Tu jest dobre miejsce kontaktowe. Cały rząd kontaktów w tym miejscu jest. Czyli w razie czego będzie się gdzieś podładować. Ja już mówię dlaczego, bo ja chciałem na kompie popracować. Chciałem sobie fajne knajpki. Ja tu widzę, że tu jest dosyć ciekawe, jeśli chodzi o knajpki. Restauracyjka. Także taki prom jest taki bardzo, bardzo ładny, bo muszę powiedzieć, że na Moby Dicku nie było czegoś takiego. A tutaj ta Corsica Ferries to tak jakoś atrakcyjniej to wygląda. O dobra, widzę, że już mam tu kontakt w razie czego. Także może chyba, że znajdę sobie właśnie takie miejsce z kontaktem, to wtedy zawołamy, bo kontaktów jest, ale sami widzicie, dosłownie wszystko jest zajęte i znowu tam jest kontakt. Więc kontaktów jest cała masa, tylko trzeba po prostu wejść na samym początku. A myśmy tak stali sobie w kolejce, a potem na samym końcu żeśmy się ustawili do wjazdu. No i tutaj chłopaki już są, proszę, tu posiłki wydają. Statek jeszcze nie odpłynął, wszyscy już na obiad przyszli. No można. No to szczerze, nie wiemy jak to u nas będzie wyglądało. Czy sobie coś tutaj na statku weźmiemy, zjemy, czy już po prostu po przyjeździe. Dlaczego? Bo my płyniemy, słuchajcie, tylko 4 godziny. Co to jest 4 godziny? 4 godziny to nawet dobrze Netflixa nie odpalę. A tak jak mówię, no potrzebuję popracować. Tutaj nie ma nigdzie kontaktu. Przeszedłem wszystko co możliwe. No dobra, znowu jest taki stolik z kontaktem. To by było fajnie, jakby był ten taki stolik z kontaktem, tam jest. Słuchajcie, na upartego miejsc jest bardzo dużo. No ale tak jak mówię, no przykładowo w jadalni na stołówce, tak? Na zewnątrz jest już taki pokład dla psiarzy. Ja po nim nie będę chodził, ale jakby co, to tutaj z psami można na nim przybywać, a my chyba zaraz będziemy odpływać z tego, co ja widzę. Pierwszy raz widzę coś takiego, żeby wyjazd w porcie był na ulicę. No muszę powiedzieć, że
Zaskoczył mnie ten wyjazd w pełni, prawda? Prawda. Nie wiem, chyba tędy. Tak, idziemy. Źle.